Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam takiego pomidora, który może jest zwykłym pomidorem, ale ma też bardzo fajne zalety, dlatego go Wam polecam. Jest to pomidor Abraham Lincoln. W zeszłym sezonie miałam go pierwszy raz. Jest to dość stara odmiana, pochodzi z 1923 roku z USA, ze stanu Illinois. I ponieważ jest to dość stara odmiana, to myślę, że nie będzie nas zaskakiwał i te owoce będą takie, wiecie, w miarę przewidywalne. W sumie u mnie on właśnie zaowocował zgodnie z opisami, które o nim czytałam. Miałam tylko jeden krzak, który był w szklarni, więc nie mam porównania, jakby było w gruncie, ale ma dosyć delikatną skórkę i podejrzewam, że w gruncie miałby skłonność do pękania i psucia się, dlatego cieszę się, że się zdecydowałam właśnie posadzić go w szklarni. Jest dosyć odporną odmianą, nie zauważyłam jakichś chorób u niego, czy tam przebarwień, braków. Jest takim pomidorem, który dosyć obficie owocuje i te pomidory wymagają dosyć dobrego nawożenia, bo w innym razie wykazują właśnie te liście szybko niedobory. Też nie wykazywał takich, wiecie, niedoborów potasu, jak to bywa często przy takich czerwonych pomidorach, że ta piętka nam się taka zielonkawa robi. Ten był taki równomiernie czerwoniutki, zaraz to wszystko Wam pokażę na filmie. I myślę, że to jest pomidor warty uwagi, ponieważ bardzo był plenny i też bardzo smaczny. Ja bym go zaliczyła właśnie do takiego smaku dawnych pomidorów. Ja bardzo lubię takie zdecydowane smaki. U mnie on nie miał problemu większego z zawiązywaniem owoców, nawet tam na tych gronach wyższych, bo zazwyczaj to właśnie przy trzecim gronie już problemy bywają, jak upały przychodzą i te kwiaty zasychają, zwłaszcza w szklarni. A ten nawet właśnie sobie radził nieźle. Także jestem bardzo zadowolona z jego plenności. To jest pomidor taki typu bewsztyk. Dosyć ma gęsty ten miąższ swój w środku, ale to zaraz zobaczycie też na degustacji. No, mi bardzo się spodobał jego wygląd i smak. Osoba, od której właśnie mam tą odmianę, też napisała, że to jest jedna z najlepszych jej odmian, jakie właśnie gościły w ogrodzie. A to właśnie ze względu na wspaniały pomidorowy smak i aromat dawnych pomidorów, a także niezawodną plenność, wysoką odporność na choroby. No, także mogę powiedzieć, że się zgadzam z tymi słowami. Oczywiście pod filmem postaram się właśnie dać link w opisie filmu, gdzie można nabyć te nasiona. A teraz zapraszam na dalszą część filmu, na ujęcia z początku września w mojej szklarni. Tu ciekawy pomidorek Abraham Lincoln w szklarni. Krzak, no tak trochę mnie przerósł, może 2 metry ma. Ale tam już na górze nie ma owoców. Tu jest, o może z tej strony. Ładnie dosyć zawiązał grona. Tutaj jest jedno, drugie, trzecie. Zobaczcie, takie 3 piłeczki. I tu czwarte, tu 4. Dosyć sporych rozmiarów. O, już czas najwyższy zebrać. Dosyć sporych rozmiarów. Może tak o średnich. Dosyć tutaj miał cień, więc może też to było spowodowane. Trochę ma tendencję do pękania, mimo że w szklarni. Jak tam wiecie, więcej podlałam, no to delikatna ta skórka. Ale w szklarni to wiecie, nie pleśnieje, nie gnije to, więc może być. Mi to nie przeszkadza. No i zobaczymy. Pierwszy raz go mam. Ciekawie się zapowiada. No jak mogliście zobaczyć, no te owoce dosyć są takie zrównoważone, bardzo ładne, piękny mają kolor. Krzak dosyć obficie zaowocował. No i na pewno jesteście ciekawi jego smaku, więc zapraszam teraz na degustację.
39 Abraham Lincoln. On takie miał owoce podobnej wielkości, piękne, czerwone. No i robimy próbę. Mam go pierwszy raz i zadowolona jestem z jego owocowania. Bardzo ładny środeczek, śliczny, taki bewsztykowy, taki jak lubię. Jeszcze przekroimy go wzdłuż. O, przepiękny, zobaczcie, mikropiętka. Nie ma takiej, wiecie, piętki przerośniętej, także super. Tutaj cały owoc wypełniony miąższem. Komory nasienne takie, bym powiedziała, pół na pół chyba, bo jak tutaj jest przekrój, no to jest i dużo miąższu, i dużo tych komór nasiennych, także ok. Super bewsztyk, wypełniony właśnie fajnie i zobaczymy w smaku jaki jest, bo to najważniejsze. No, będzie próba. Bardzo dobry. Bardzo dobry jest. Nie jest bardzo słodki, ale też nie jest mdły i taką lekką ma kwasowość, ale taką fajną, wiecie, taką pomidorową. Bardzo dobry pomidor. No, mam nadzieję, że zagości u mnie, przynajmniej w szklarni, bo się udał w szklarni. No, polecam na kanapki. Spróbujemy go teraz tak na plasterek uciąć. Trochę się, ale jest bardzo dojrzały, no trochę tak spływa. Musiałabym mieć mniej dojrzałego, no ale one trochę leżały i czekały na film. No nic, bardzo fajny pomidorek. O, to już się upaćkałam, muszę właśnie to powycierać, bo jak będę nasiona brała, to żeby mi się taki nie nawinął tutaj pomyłkowo. Także polecam, bardzo smaczny. Więc widzicie, może taki zwykły pomidor, ale za to smak ma przepyszny, dlatego Wam go polecam. Też go na pewno posadzę w przyszłym sezonie. Jest to taki pomidor uniwersalny, nadaje się, wiecie, i na kanapkę, i na przetwory, ponieważ właśnie tego miąższu ma bardzo dużo. Warto poczekać właśnie, aby on tak dobrze dojrzał, wtedy ten smak jest taki, wiecie, głęboki, rozwinięty do końca. No i naprawdę rozpływa się w ustach. Jeśli lubicie smak takich, wiecie, dawnych pomidorów, smaki dzieciństwa, pomidory u dziadków, no to myślę, że ten pomidor Wam przypadnie do gustu. Na dzisiaj już będę kończyć taki krótki film, bo też nie miałam właśnie porównania do uprawy w gruncie, ponieważ miałam tylko, jak wspominałam, jeden krzak. No ale myślę, że wystarczające informacje do podjęcia decyzji. I na dzisiaj będę kończyć. Też zachęcam do tej playlisty, do zajrzenia, jak są nowe osoby na kanale. I co? Do zobaczenia, kochani. Czekajcie na następne odcinki, ponieważ już tam szykuję następne odmiany. No i życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, ponieważ teraz przychodzą znowu jakieś ochłodzenia, mrozy, więc uważajcie na siebie. Dbajcie o zdrowie, żeby właśnie dobrze wystartować na wiosenne tutaj prace w ogrodzie, a osobom, które tam chorują, bo też mi piszecie o tym, to życzę szybkiego powrotu do zdrowia i właśnie cieszenia się naszymi ogrodami już wkrótce. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia, pa pa!